Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam co najmniej 5 niesamowitych pomysłów warsztatowych. Ja te pomysły wydrukowałem, ale Wy możecie wykonać je oczywiście w innej dostępnej Wam technologii. Film również podzieliłem na rozdziały po to, żeby Wam się wygodnie oglądało i żebyście mogli odnaleźć konkretne tematy. Myślę, że szczególnie zainteresuje Was na przykład ostrzałka do wierteł. Dlatego nie przedłużając, zaczynamy! Drukarka GDTech Plus przychodzi do nas praktycznie gotowa do pracy. Podobnie jak to było w drukarce Q1, musimy ją jedynie rozpakować, pousuwać różnego rodzaju blokady i z tego zestawu, który właśnie widzicie, zamontować kilka drobnych komponentów, jak jakieś rączki czy uchwyty. Ale w przeciwieństwie do innych drukarek, które widzieliście u mnie na kanale, nie musicie tego składać z różnych części, a potem jeszcze wszystkiego regulować. Plus 4 wyposażona jest także w filtr węglowy, który musimy rozpakować i wystarcza on na 60 dni użytkowania. Standardowo jest już płyta magnetyczna, która bardzo ułatwia odrywanie wydruków. W opisie pod filmem znajdziecie link do filmu na stronie GDTech, gdzie jest bardzo wyraźnie pokazany proces rozpakowania i ustawienia drukarki, zatem u siebie tego już nie będę powielał. Fajnie, że dołożyli tym razem smar do prowadnic, bo tego brakowało mi w drukarce Q1. Gdy uruchomimy drukarkę, niestety nie możemy wybrać języka polskiego, za to mamy bardzo wyraźne graficzne instrukcje, co należy po kolei zrobić i właściwie przeprowadzamy proces krok po kroku. A drukarka właściwie sama się kalibruje, wykonuje różnego rodzaju pomiary, czyszczenie głowicy, nagrzewanie komponentów. Tak samo jak było w drukarce Q1, testuje również drgania na różnych częstotliwościach, po to, żeby unikać niekorzystnych rezonansów. Oczywiście jak przy każdej nowej drukarce zaczynam od wydruku testowego, który jest umieszczony na pendrive'ie. Następnie drukuję element, który ja sam przygotowałem, ale o niewielkich rozmiarach, w tym wypadku bardzo praktyczny, ponieważ jest to wzornik do odczytywania modułu koła zębatego. W ramach dalszych testów wydrukuję adapter do spawarki z dużych szpulek na małe, który został zamówiony przez jednego z moich widzów, ale tutaj pojawi się jeden mały problem. Jak widać, do pewnego momentu drukarka drukuje prawidłowo, ale po dłuższej pracy następowało blokowanie się filamentów w dyszy. Nie mam tego nagranego, ale stąd ta zmiana koloru. I w pierwszej kolejności pomyślałem, że mam wadliwy filament, bo ten niebieski filament udało się wydrukować, ale dostarczony czarny z drukarką, a także ten żółty miał poważny problem, po prostu się zatykał w dyszy. Próbując wybadać, co się dzieje, bo zakładałem, że drukarka działa prawidłowo i błąd jest gdzieś albo w materiale, albo w mojej obsłudze, zacząłem tworzyć niewielki projekt, który będzie służył do testów. Sam pomysł nie jest mój, zobaczyłem to u jakiegoś zagranicznego youtubera, no ale model, jak widzicie, jest w mojej konstrukcji. Wtedy jeszcze nie miałem niestety skanera 3D, więc musiałem się posługiwać po prostu skalowaniem ze zdjęcia. W pierwszej kolejności w ogóle nie podejrzewałem, że problemem może być dysza, ponieważ jak widać elementy wychodzą bardzo ładnie, powierzchnia jest gładka, estetyczna, wszystkie drobne elementy są drukowane prawidłowo. Wymiarowo także nasze modele się zgadzają, że po prostu jeden element pasuje do drugiego, więc coraz bardziej zacząłem się skłaniać ku temu, że jest problem jednak z filamentem. Ewentualnie, że ten pierwszy filament próbny, którego użyłem, miał jakieś wtrącenia i zablokował dyszę, a akurat z urządzeniem losu, gdy drukowałem niebieskim filamentem, to ta dysza się odblokowała i potem szło już dobrze. Założyłem zatem z powrotem żółty filament i postanowiłem wydrukować tym razem niewielkie elementy. Tip dla początkujących: dodałem tratwę, dzięki czemu te elementy, mimo że mają wąską podstawę, a będą dosyć wysokie, nie będą się nam odrywać ani przewracać.
Myślę, że warto też wspomnieć, że drukarka jest na kliperze, więc mamy chociażby stały podgląd na to, co się dzieje. Żółte PLA wydrukowało się bez problemu, dlatego założyłem czarne PETG. I jak widać, z nim również nie było problemu. Pomyślałem, że jeszcze mogę mieć problem z wilgotnością filamentu, chociaż u mnie w domu jest dosyć sucho i często drukuję z PLA, którego nigdy nie suszyłem, bo nie miałem czym. Ale te problemy, które tutaj wystąpiły, skusiły mnie do tego, by kupić suszarkę do filamentów, no i potestować inne filamenty, które już suszenia wymagają, na przykład nylon. Ale o tym będzie później. I jak widać, tym razem proces drukowania przebiegał bez problemu, wszystkie elementy wydrukowałem, będąc przekonanym, że po prostu faktycznie był problem z jakimś zanieczyszczeniem dyszy i udało się rozwiązać zagadkę. Okej, ale nie powiedziałem, co ja w ogóle drukuję. A właśnie wykonałem specjalną nakładkę na zawór butli do gazu, bo pewnie nieraz się wam zdarzyło, że już wychodziliście z warsztatu i się zastanawialiście, czy zakręciliście butlę z gazem. Tutaj te żółte wkładki będą nam pokazywały, że butla jest otwarta, a gdy będzie niebieskie pole, będzie widać, że butla jest zamknięta. Widać to dokładnie z daleka, a także jeżeli ktoś ma kamery w warsztacie, to może zobaczyć sobie nawet z domu, czy butla faktycznie jest zakręcona. Bardzo fajny patent, polecam. Okazało się, że problem jednak nie minął. Im większy wydruk, tym problem bardziej się nasilał. Napisałem więc na grupie na Facebooku z prośbą o pomoc i jak widać, warto. Co prawda miałem już pewne podejrzenia, które widzicie właśnie na zdjęciach, ale okazało się po prostu, że problem już dawno producent rozwiązał. Mi osobiście trafiła się jakaś drukarka, w której ta dysza nie została wymieniona. I jak tylko zgłosiłem tą sytuację do Chiditech, to oczywiście wysłali mi cały hot end, który bez większych problemów wymieniłem. Tutaj również nie ma potrzeby, żebym robił jakiś specjalny poradnik, ponieważ wymiana tego hot endu jest banalnie prosta, dzięki temu, że mamy instrukcję na stronie producenta. Mi osobiście bardzo się podoba to, że właśnie różne prace serwisowe są ofotografowane, są pokazywane na filmikach, są dobrze opisane, po to, żeby każdy użytkownik, nawet amator, mógł sobie z tym poradzić. Tutaj jeszcze z boku widzieliście taką dźwigienkę, która służy do obcinania filamentu. Fajnie się to sprawdza podczas szybkiej wymiany koloru lub rodzaju filamentu. Nie było tego w Q1, brakowało mi, tu fajnie, że to jest. No to co, nowy projekt testowy, jak to u mnie zwykle bywa, fajnie, żeby był użyteczny. Tak więc spróbujemy naprawić ten środownik, przyrząd do centrowania. Jeśli ktoś dobrze śledzi kanał, to wie, że po prostu ten przyrząd uległ uszkodzeniu w transporcie, zwrócono mi pieniądze, a przyrząd został. Uszkodzenie uległ właściwie czujnik zegarowy, niestety dosyć nietypowy, więc pomyślałem, że może dałoby się go zastąpić innym czujnikiem zegarowym, dlatego drukujemy specjalny adapter pod tak zwany pulpitas czy diatest. Osobiście miałem pewne uwagi, czy drukarka sobie z tym poradzi, ponieważ mamy tutaj bardzo drobny element, jakim jest jaskółczy ogon, który służy do tego, żeby taki czujnik zegarowy zamontować, ale okazało się, że wyszło to nawet fajnie, dosyć pasownie. Na wiertarko-frezarce Zosi musiałem trochę powiększyć ten rowek, żeby dało się wygodnie ten czujnik zegarowy tutaj instalować, bo fabrycznie było to inaczej rozwiązane. Jeśli ktoś przegapił ten filmik, to oczywiście link zostawię wam w opisie, tam możecie zobaczyć, jaka jest zasada działania takiego przyrządu do centrowania. A ja już umieszczam mój czujnik zegarowy, no i jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. I to jest właśnie to, co mi się najbardziej podoba w drukarce 3D, że szybko zaprojektowany model, dosyć skomplikowany, który wykonać w innej technologii byłoby znacznie ciężej. Tutaj dosyć szybko mogliśmy sprawdzić, zaadaptować go do przyrządu. Nawet gdybyśmy potrzebowali, żeby to było wykonane potem z jakichś lepszych materiałów, wytrzymalszych, no to teraz jako prototyp możemy przetestować, czy to w ogóle zdaje egzamin. Zaczynam od złapania osi wałka. Pokręcam uchwytem i obserwuję na centrowniku, jakie mam odchyłki. Następnie przesuwam się stołem XY po to, żeby wyrównać się, że tak powiem, do zera, tak żeby ta odchyłka była jak najmniejsza. Obrócę jeszcze czujnik zegarowy o 90 stopni, bo jeżeli jest on źle skonstruowany, źle wykonany, no to niestety, ale takie sytuacje się mogą zdarzać, że po prostu będzie pokazywał inną wartość. W tym wypadku na szczęście wszystko jest w porządku, po obrocie dalej wskazuje nam środek. I teraz kontrolnie sprawdzamy, czy jest oś tego wałka zachowana poprzez zwykły czujnik zegarowy. Jest to mniej wygodne, dlatego że
musimy z każdej strony ten czujnik zegarowy oglądać i jeżeli mamy jeszcze do tego dostęp wygodny, to pół biedy, ale jeżeli mamy jakiś właśnie otwór, gdzie ten czujnik musi wejść do środka, no to zawsze jest to problematyczne, czasami trzeba korzystać z lusterka i właśnie dlatego nabyłem ten centrownik, tylko okazał się po prostu uszkodzony, a dzięki drukowi 3D ma szansę być jeszcze użyteczny. To wydrukujmy coś większego, żeby nadal testować naszą drukarkę. Tym razem będzie to specjalny adapter prototypowy do zmieniarki czy rewolweru do tej tokarki CNC, którą znacie z innych filmów, Cyklon od Denforda. Akurat ten etap, który tutaj widzicie, jest to pewien przeskok, ponieważ jeszcze kilku materiałów nie opublikowałem z poprzednich procesów, no ale akurat to jest związane z tematyką druku 3D, więc kto ogląda, no to ma szansę trochę być do przodu w temacie. Krótko tylko przypomnę, że zmieniarka nie ma silnika, więc musimy zaadaptować jakiś inny silnik. Padło na to, że to będzie zwykły silnik krokowy, no ale musimy przetestować, czy to nam zadziała. Nie ma sensu robić tutaj jakichś dodatkowych stalowych elementów, frezowanych i tak dalej, tylko po to, żeby potem się okazało, że coś trzeba poprawić, że coś nie działa, że coś powinno mieć inne wymiary, dlatego drukujemy. Samodzielnie wykonałem też koło zębate, bo pokazywałem wam, jaki bubel sprzedali mi na Allegro i musiałem to odesłać i po prostu zrobić swoje, bo takich kół się nie dało kupić. Więc oprócz mocowania silnika właśnie wykonałem takie specjalne sprzęgło. Na razie o takim dosyć dziwnym kształcie, bo z jednej strony ma sześciokąt, a z drugiej strony ma normalnie otwór z rowkiem pod wpust. Gdy to nam zadziała i nauczymy się kontrolować tą zmieniarkę przez Linux CNC, no to wtedy będzie można, że tak powiem, dokończyć to koło zębate, obciąć, zrobić w nim otwór i rowek pod wpust, tak że już takie sprzęgło nie będzie potrzebne. Tutaj po prostu chciałem uniknąć tego, że ja to koło zrobię na gotowo pod ten silnik, a potem na przykład okaże się, że ten silnik jest za mocny albo za słaby, że trzeba użyć czegoś innego i będę musiał kombinować. No i oczywiście chciałem wam pokazać, jak druk 3D sprawdza się w takim zastosowaniu, jakiej jest jakości, no i że wydrukowane elementy pasują do innych podzespołów. A teraz nieco większy projekt, który testuje nam praktycznie całe pole drukarki, jeżeli chodzi o oś Z. Będą to takie specjalne boczki do szafki na narzędzia pomiarowe. O co dokładnie chodzi, wyjaśnię na końcu tego rozdziału, gdy już będziemy mieli gotową szafkę, a drukuję to dlatego, że wiadomo, można to po prostu wykonać w innej technologii, wyfrezować rowki w sklejce i tak dalej, pewnie byłoby to ogólnie szybciej, ale gdy weźmiemy wszystkie kwestie pod uwagę, to drukarka zaoszczędza sporo mojego czasu, ponieważ wydruki wykonują się same. A gdybym potrzebował więcej takich półeczek, a na pewno będę robił dodatkowe, jeżeli po prostu zda to egzamin, no to mam pliki parametryczne, zmieniam tylko rozstawy na półki i już mogę drukować kolejne elementy i powiedzmy na drugi dzień zdemontować je z drukarki jako gotowe do sklejenia. Model, jak widzicie, jest dosyć wysoki i wąski i miałem obawy, czy to w ogóle się nie urwie podczas drukowania, albo czy po prostu powierzchnia nie wyjdzie brzydka z jakimiś uskokami, przesunięciami, no ale wygląda to naprawdę elegancko, nawet można by tego typu rzeczy sprzedawać, po prostu jest to dobrze wykonane. A problem był taki, że wyciągając jakiekolwiek narzędzia pomiarowe, no to musiałem wszystko przekładać, a dzięki tym niskim półkom mogę po prostu wyjąć nawet skrzyneczkę z samego dołu i wszystkie inne narzędzia mogą pozostać na swoim miejscu, nie ma żadnego problemu, nic mi nie spada na głowę, fajne rozwiązanie. Teraz wydrukujmy coś z nylonu. Nylon przechowuję i suszę w suszarce, ponieważ jest on bardzo hidroskopijny i nie da się go praktycznie drukować prawidłowo bez wysuszenia. W sumie nigdy wcześniej nic z nylonu nie drukowałem. Wydawał mi się to materiał mało praktyczny, miałem takie wyobrażenie, że jest to materiał, który jest bardzo wytrzymały, tak jak woreczki nylonowe, ale jednocześnie jak te woreczki elastyczne, giętki i w sumie nie za bardzo miałem pomysł, co z tego można praktycznego wydrukować. Jak bardzo się pomyliłem, przekonamy się za chwilę. Najpierw musimy przygotować drukarkę, przede wszystkim ją mocno rozgrzać, bo nylon drukujemy w dużo wyższych temperaturach niż PLA, około 65 stopni na dyszę i około 100 stopni na stół. A tutaj widzicie moje pierwsze próby drukowania tego materiału. W pierwszej chwili nie miałem pojęcia, co się stało, bo pierwsza warstwa wychodziła całkiem nieźle i wydawało się, że drukowanie przebiegnie bez problemu, ale okazuje się, że jednym z problemów była przyczepność. Wyjąłem więc płytę
Odtłuściłem ją, a następnie jeszcze spryskałem preparatem adhezyjnym. Na różnych grupach czy wiadomościach prywatnych podpowiedziano mi, że muszę też znacząco zmniejszyć prędkość drukowania, że nie mogę tego drukować tak szybko jak PLA. Jak widać na podglądzie dodałem także brim, czyli taką obwódkę w koło naszego modelu, która zwiększa jego dolną powierzchnię, no tym samym zwiększa przyczepność do stołu. I dopiero w takiej konfiguracji udało mi się cokolwiek sensownego wydrukować. Na razie jest to model testowy, po prostu chciałem zobaczyć, jak ten materiał się drukuje, to po pierwsze, ale po drugie, jak on się zachowuje, no tak badając go organoleptycznie, jak go będziemy wyginać, jak spróbujemy go złamać, czy faktycznie jest aż tak bardzo elastyczny, że ciężko zrobić z niego coś praktycznego. Ogólnie sam wydruk wygląda bardzo ładnie, nie ma żadnych niekształceń, żadnego nitkowania, wszystko wydrukowało się fajnie. Jest on całkiem sztywny. Akurat tutaj nie miałem złudzeń, że w tym miejscu ten element się nie złamie, ponieważ no, to jest taki newralgiczny punkt. Sama struktura wypełnienia czy obrysy również nie były zaprojektowane po to, żeby to było jakoś mega wytrzymałe, tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak się zachowa taki zwykły element. I jak widać, element jest zaskakująco twardy i sztywny, niezależnie czy próbujemy go zgiąć lub złamać w poprzek wypełnienia czy wzdłuż wypełnienia, sprawdza się on całkiem dobrze. Może spróbujemy ten kawałek, który powinien złamać się łatwiej. Chociaż wcale tak łatwo nie było tego dokonać, mimo że łamaliśmy go wzdłuż tych warstw, które są układane, tak zawsze jest łatwiej uszkodzić nasz wydruk. A tutaj już musiałem się posłużyć większą siłą, ponieważ nie byłem w stanie tego przełamać na pół w rękach. I zapowiada się to na całkiem fajny materiał konstrukcyjny. Z jednej strony dosyć elastyczny, z drugiej strony wytrzymały, trudny do zerwania, bo nawet po złamaniu tego nie jestem w stanie tego elementu rozerwać. A jednocześnie drukowanie w wyższej temperaturze, czyli wyższa wytrzymałość na temperatury otoczenia. Nylon też nie śmierdzi, tak jak na przykład ABS. Rozumiem, że ten test może być dla Was mało miarodajny, nie było tutaj wagi, jakichś obliczeń, tabelek i tak dalej, ale po prostu ja chciałem się zapoznać z tym materiałem i wyprowadzić się z błędu, czy faktycznie ten materiał jest taki, jak o nim myślę. Skoro już wiemy, jakie on ma właściwości, spróbujmy wydrukować z niego jakiś praktyczny model. Tym razem nie jest to model mojej konstrukcji, ale bardzo mi się spodobało rozwiązanie od cysacza do wiertarki. Mamy taki segmentowy wąż o dużym przekroju, ustawiamy parametry. Nie są one oczywiście optymalne, bo dopiero uczę się tego materiału, ale jeżeli zaczynacie tak jak ja i mieliście problemy, no to mogą być to dla Was parametry wyjściowe, od nich potem można kombinować, eksperymentować, żeby to było jak najbardziej optymalne. A znawcy tematu mogą podpowiedzieć, co z zamkniętą komorą, bo ogólnie drukowałem przy zamkniętej komorze, ustawiłem temperaturę w środku na 60 stopni, ale widziałem filmiki w internecie, że ludzie nylon drukują normalnie na drukarkach otwartych. Pytanie, czy moje zabiegi miały sens, bo ogólnie tą informację znalazłem właśnie na forach ludzi, którzy posiadają drukarki z zamkniętą komorą i oni polecali tego typu ustawienia, no ale być może to jest po prostu strata energii, a być może właśnie to w jakiś sposób polepsza ten wydruk, może mogę drukować z większymi prędkościami albo stosować mniejszy brim, czy może po prostu same wymiary modeli mniej się zmieniają po właśnie drukowaniu w ten sposób. A w międzyczasie nasz wydruk jest już gotowy. Bardzo mnie to cieszy, bo jak widać elementów jest dosyć dużo, trochę filamentu na to poszło, a były to właściwie moje pierwsze próby, jeśli chodzi o wydrukowanie czegokolwiek sensownego, no i bałem się, że pewnie będę musiał to powtarzać, bo coś się znowu odklei, coś znowu nie wyjdzie, a strasznie mi się podoba, jak te elementy są wykonane. Naprawdę jest to estetyczne, gładkie, powierzchnie świetnie wyglądają. Być może jest to też zasługa tego filamentu, bo przez to, że jest on bezbarwny, tworzy taką jakby, to nie jest struktura, tylko po prostu wizualnie tak to wygląda, jakby to było z włókna szklanego, coś w ten deseń. I co oczywiście bardzo ważne, elementy pasują do siebie, więc wymiarowo to wyszło. Ja będę próbował wiercić w stali, licząc na to, że wysoka odporność na temperatury tego tworzywa pozwoli na to, że wióry nie będą się wtapiać w nasze elementy, a sama budowa tego odciągu jest bardzo przemyślana.
Jest to mocowane do kolumny, w każdej chwili możemy to odsunąć na bok czy dosunąć w miejsce pracy, dzięki czemu niesamowicie przyjemnie i wygodnie się tego przyrządu używa. Polecam sobie wydrukować, jeżeli macie właśnie do czynienia z jakimiś pyłami i wiórami, które trzeba usuwać. Skoro drukarkę mamy już rozpoznaną, zaczynamy projektowanie naszej ostrzałki do wierteł. Jak widzieliście, w pierwszej kolejności zeskanowałem naszą szlifierkę. Użyłem do tego skanera Metro X, który widzieliście w poprzednim filmie. Pozwoliło mi to na wygodne zebranie wymiarów, dzięki czemu teraz mogę utworzyć sobie prosty model, na bazie którego będziemy projektować kolejne elementy. Zaoszczędzi nam to nieudanych wydruków, które na przykład będą miały nieodpowiednie wymiary, czy po prostu nie będą trafiały w te elementy szlifierki, w które byśmy chcieli. Projekt powstaje we Fusion 360. Nigdy wcześniej nie robiłem tego typu użytkowej konstrukcji. Nie wiem, jak to się sprawdzi, czy prowadnice będą wystarczająco dokładne, czy nie będzie nam się to jakoś blokować, ale pliki będziecie mieli udostępnione, więc w razie czego będzie można sobie coś zmodyfikować, poprawić. Jak widać, częściowo też będę korzystał z gotowych modeli. Mamy tutaj na przykład model uchwytu trójszczękowego. Bardzo fajnie, że ktoś to zaprojektował i my możemy po prostu wydrukować. Ja akurat ten model, który był gotowy, zmniejszyłem o połowę, czyli zrobiłem sobie taki malutki uchwyt trójszczękowy. Oczywiście, jeżeli nie macie drukarki 3D, możecie te wszystkie elementy wykonać, nie wiem, na przykład z drewna, z różnych materiałów, którymi dysponujecie. Możecie też posłużyć się gotowcami, czyli na przykład kupić jakiś tani, używany uchwyt trójszczękowy, może zamówić coś z AliExpress, czy po prostu może macie na półce taką 80, którą możecie wykorzystać do tych celów. Nie musi to również być uchwyt trójszczękowy, można użyć na przykład koszyków ER. Ja zdecydowałem się akurat na taki uchwyt, ponieważ zależy mi także na testowaniu możliwości tej drukarki właśnie pod kątem drukowania elementów współpracujących mechanicznie. Po prostu chciałbym, żeby to wszystko działało, wymiarowo było prawidłowe i jestem miło zaskoczony na przykład takimi elementami, które widzicie. Jest to naprawdę drobny element, są to kołki blokujące. Ich zadaniem będzie zapobieganie temu, żeby orzechy nie wypadały z uchwytu, ale ja już zacząłem kombinować, z czego to wytoczyć, ponieważ nie sądziłem, że uda się wydrukować tak drobny element. Osoby, które nie posiadają drukarek 3D, zachęcam mocno do kombinowania, bo zasadę działania będziecie mieli tutaj przedstawioną. Wszystkie wymiary możecie sobie otworzyć w darmowym programie Fusion 360 i na przykład to, że ja teraz sobie wydrukuję podstawę, która ma już wbudowaną prowadnicę typu jaskół czy ogon, to nie znaczy, że wy nie możecie tego zrobić w inny sposób, zachowując po prostu tylko i wyłącznie zasadę działania. Można na przykład kupić kawałek używanej prowadnicy z wózkiem liniowym i przykręcić go do jakiegoś drewnianego klocka i już macie ten element. Dużo moich widzów dysponuje takimi maszynami jak wiertarko-frezarka Zosia czy różnego rodzaju tokarki. Tamtymi maszynami też możecie się wspomagać po to, żeby sobie wykonać tego typu szlifierkę narzędziową. Jako że to jest prototyp, tutaj działamy tylko na kilku średnicach wierteł i elementy są wydrukowane stricte pod najbardziej popularny kąt ostrzenia 118 stopni. A tutaj jeszcze drobny przykład wadliwego filamentu, którego nie potrafię drukować praktycznie na żadnej drukarce. Eksperymentalnie puściłem go na tej maszynie, filament był suszony, nic to nie pomaga. Wspominam o tym, bo czasami kupujecie nową drukarkę, coś wam nie wychodzi, od razu do mnie piszecie, że to pewnie wina drukarki, a czasami właśnie jest to wina chociażby materiału, z którego próbujemy drukować. Warto wtedy na przykład kupić jakiś lepszy filament, taki, który będzie próżniowo zapakowany, no i porównać, czy faktycznie jest jakiś problem z materiałem, a być może po prostu przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Jeśli chodzi o drukarkę Plus 4, no to oczywiście takie małe elementy możemy swobodnie drukować, nie jest to żadnym problemem i pewnie wystarczyłaby tutaj drukarka Q1. Jednak w tej chwili drukuję tak tylko dlatego, żeby zaoszczędzić czas. Po prostu w międzyczasie, gdy się drukuje model, ja projektuję kolejne elementy i stopniowo przymierzam elementy jedne do drugich po to, żeby wychwycić ewentualne błędy, których mogłem nie zauważyć podczas projektowania. Jednak takie wydruki jak na przykład odciąg czy uchwyt trójszczękowy, jak widzieliście, dzięki dużemu polu pracy mogłem w całości wrzucić, zostawić to drukowanie i przyjść, że tak powiem, na gotowe. A już nie wspomnę o tym, że jeżeli budujemy jakieś maszyny, urządzenia, to często trzeba drukować obudowy, osłony i przy małych drukarkach pojawia się problem, bo trzeba kombinować, jak potem te elementy ze sobą stale połączyć. Szlifierka, którą tutaj projektujemy, drukujemy,
będzie na zasadzie szlifowania maszynowego i powierzchnie nie będą szlifowane ruchem obrotowym, tylko prostoliniowym. I podobną metodę pokazywałem chyba w moim najpopularniejszym filmie, jak nauczyć się ostrzyć wiertła. Zacznijmy więc. Szlifierkę przymocowałem do płyty, a teraz do tej samej płyty mocujemy nasz przyrząd. Włożyłem sobie stalowe kostki pomiędzy przyrząd a szlifierkę po to, żeby ustawić przyrząd równolegle do tarczy. Gdy nasza przystawka jest już stabilnie przymocowana, sprawdzam, czy wykonuje ona wszystkie ruchy, które sobie zaplanowałem, czy mogę przesuwać szufladką, czy mogę wymieniać komponenty. Mamy tutaj clean, więc możemy regulować sobie luz tak, żeby on był optymalny. Sprawdzam dopasowanie przystawek kątowych, gdyż one są mocowane na wcisk, a także dodałem zderzaki, które umożliwiają pozycjonowanie po obrocie naszego przyrządu, naszego uchwytu do wierteł. Wiertło musimy odpowiednio ustawić, co oczywiście pokażę Wam później. Na razie ja dopiero co uczę się obsługi tego przyrządu, sprawdzam jak działa i na tą chwilę tworzenia tego filmu jeszcze nie wiedziałem, czy w ogóle coś z tego będzie, a jak widać sporo pracy kosztowało mnie zaprojektowanie tego, bo samo wykonanie to już jest po prostu drobnostka, wszystko robi za nas drukarka. W tej chwili wykonuję pierwszy szlif, gdzie pod większym kątem zbieramy powierzchnię przyłożenia. Jeżeli nie znasz nazewnictwa budowy wiertła, w opisie masz link do filmu, gdzie o tym opowiadam. Zmieniam teraz przystawkę na taką o innym kącie, po to, żeby wykończyć naszą powierzchnię przyłożenia, tak żebyśmy stworzyli odpowiedni kąt między powierzchnią przyłożenia a powierzchnią natarcia, no i utworzyli główną krawędź skrawającą. Tak to wygląda. I teraz ostatnia przystawka, która w sumie jest chyba najmniej dopracowana, służy ona do wykonania korekty ścinu, czyli takiego przewężenia na czubku wiertła, dzięki czemu wierci nam się po prostu lepiej. Ogólnie pomysł na taką szlifierkę pojawił się dlatego, że pokazywałem, jak nauczyć się ostrzyć wiertła ręcznie. Niestety nie każdemu to wychodzi. Następnie pokazywałem bardzo fajną szlifierkę, którą można kupić z Vivora do ostrzenia wierteł, no ale tam jest cena blisko 1000 zł, no i nie każdy hobbysta chciałby tyle wydawać na ostrzałkę do wierteł, więc pomyślałem, że skoro jest problem, żeby się nauczyć, a jednocześnie fabryczna ostrzarka jest zbyt droga, to może zaprojektować coś dla społeczności, coś, co będą mogli sobie sami wykonać niewielkim kosztem i uratować tępe czy złamane wiertła. Tutaj widzicie, jak wiertło musi być ustawione do pierwszego procesu ostrzenia, czyli główna krawędź skrawająca powinna być równoległa do osi tarczy. No i tak długo symetrycznie obracam tym wiertłem, żeby ostrzyć jedną krawędź, drugą krawędź. Tutaj oczywiście, gdyby było więcej ostrzenia, należałoby to wiertło chłodzić, czyli maczać po prostu w wodzie. Z kolei drugie ustawienie do korekty ścinu, to musimy ustawić ścin tak, żeby był w osi z krawędzią tarczy. Tutaj widać również te niedoróbki, o których mówiłem, czyli ta śrubka do ustawienia dystansu, właściwie dorobiona na szybko, i z lewej strony cwinga, która robi nam jako odbój, żebyśmy nie przejeżdżali poza oś tarczy. W kolejnych wersjach projektu na pewno trzeba będzie to zmienić, zmodyfikować tak, żeby to było już zrobione porządnie, ale ogólnie nawet tego typu rozwiązanie działa. No i jeszcze dla tych niedowiarków z poprzednich filmów, tutaj macie filmik, jak to wiertło wierci w stali po takim ostrzeniu, bo zauważyłem dziwną tendencję u ludzi, że jeżeli ktoś pokazuje inną technikę niż oni byli uczeni, to od razu z góry zakładają, że ta technika jest błędna i tylko oni znają jedyną prawidłową na wykonywanie chociażby ostrzenia wierteł. Ja wcale nie twierdzę, że ta technika jest optymalna, ale jak widać działa szczególnie do zastosowań hobbystycznych. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten przyrząd, który tutaj widzicie, zmodyfikować w taki sposób, żeby wykonywał on ruch obrotowy po łuku i tworzył nam zaokrągloną powierzchnię przyłożenia, jak to jest w niektórych wiertłach. No i tutaj kolejne wiertło naostrzone tą samą techniką. Tym razem będę wiercił w wałku, który nie był nawiercony i powierzchnia jest nierówna, dlatego wiertło buja się na boki, ale jak widać, samo naostrzenie jest symetryczne, a na tym nam zależy. No i ogólnie wierci bardzo ładnie. Pamiętajcie, że jeżeli korzystacie z takiej ostrzałki, także zakładajcie okulary, nie pracujcie na szlifierce w rękawicach i nie bierzcie ze mnie przykładu, że szlifierka nie ma osłon. Gorąco zachęcam Was do podzielenia się swoimi opiniami, może modyfikacjami mojego projektu lub swoimi patentami na ostrzenie wierteł właśnie przy pomocy jakichś przystawek czy przyrządów, tak żeby ułatwić ten proces innym użytkownikom, którzy są może mniej doświadczeni,
a jednak chcieliby się nauczyć ostrzyć wiertła, bo korzystanie z takiej szlifierki to również sposób na naukę ostrzenia wierteł, ponieważ poznajemy to, pod jakim kątem i w jaki sposób zachowuje się wiertło. Potem możemy próbować to przenosić na ręczne ruchy już bez takich przyrządów. Jeśli chodzi o ostrzenie małych wierteł, również można robić to w ten sposób, tylko oczywiście trzeba mieć odpowiednio małą tulejkę, no i ściernicę z drobniejszą gradacją, ponieważ tutaj mamy dosyć duże ziarno. Moi drodzy, właśnie na miniaturkach wyświetlają się Wam filmy, które są związane z ostrzeniem wierteł, a także z drukiem 3D. Jeżeli chcecie uzupełnić swoją wiedzę, zachęcam do kliknięcia. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Adam Maszynotwór, bo w tym roku lecimy po 100 000 subskrypcji. To się musi udać, więc pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, komentować i polecać moje filmy. Ogromnie chciałem również podziękować marce Chilitech za współpracę, dzięki której macie możliwość chociażby zbudować taką szlifierkę do ostrzenia wierteł. A także w międzyczasie, kiedy montowałem ten film, dotarł do mnie od nich bardzo fajny, elegancki i praktyczny, co bardzo lubię, upominek, za co ogromnie dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!